Nie jest tajemnicą, że poruszanie się komunikacją publiczną i dolmuszami po Turcji jest bardzo łatwe. Choć nie ukrywam, że w pewnym sensie dla nas Polaków też dość chaotyczne. A korzyścią przemieszczania się w ten sposób jest to, że naprawdę tanio dotrzemy praktycznie w każdy zakątek Turcji, poznając przy okazji zwyczaje i niebywałą życzliwość tureckich obywateli. Dlatego też, kiedy tylko to możliwe, staramy się korzystać z tej właśnie formy tureckiej komunikacji. Tak było i tym razem, gdy wybraliśmy się do bardzo ciekawego miejsca, jakim okazało się być antyczny Aspendos. Teraz chcemy dostać się do miejscowości Manavgat, także czekamy na dolmusza, który pewnie za chwilę przyjedzie tutaj pod hotel i z Manavgatu będziemy ruszać na miejscowość Serik, tak? Najbardziej znaną budowlą Aspendos jest Teatr Rzymski. Ponoć jest to najlepiej zachowany teatr rzymski na świecie. Także będziemy mieli okazję, mam nadzieję, go dziś podziwiać. No i dotarliśmy do Manavgatu. No a teraz idziemy zlokalizować jakieś miejsce, z którego wyjeżdżają dolmusze na Serik. Także musimy przejść teraz na drugą stronę drogi, co nie jest łatwe w Turcji, tak. Ale teraz nam pykło, bo nic z tej strony nie jedzie, ale z drugiej strony niestety coś jedzie. Ogólnie w Turcji, jeżeli chodzi o zasady poruszania się pieszych, jest zupełnie inaczej to wygląda niż u nas, czy też na zachodzie Europy, ponieważ tutaj w Turcji pieszy raczej nie ma pierwszeństwa. Pierwszeństwo ma samochód, a u nas to zazwyczaj wszędzie się pieszemu ustępuje, a tutaj jest wręcz na odwrót. No, nikt nie zwraca za bardzo uwagi na pieszych. Teraz będziemy czekać na jakiegoś dolmusza, ewentualnie musimy się zapytać kogoś. No i dotarliśmy do Aspendos. Już nie jechaliśmy z Manavgatu dolmuszem, tylko autobusem na Antalię. No i przed Serik trzeba wysiąść takim trochę szczerym polu, że tak powiem. Ale jeżeli tam zapytacie, bo tam akurat był taki koordynator, oprócz samego kierowcy, który pobierał opłaty za przejazd. Przejazd ten kosztował nas 25 lirów. No i powiem szczerze, zawsze opłaca się mieć gotówkę. W Turcji zwłaszcza gotówkę w postaci tutejszej waluty, czyli lirów, bo w euro to oni mają ten przelicznik zawsze niekorzystny. No i teraz musimy rozkminić, gdzie tu iść właśnie, bo tu jest droga jakaś tam polna, a tu jest droga główna, także teraz trochę na czuja pójdziemy. A tu jest mnóstwo pomarańczy, zobaczcie. Przy drodze jak sobie rosną i leżą, spadają i nikt tego nie zbierał. A jakby se urwał jedna może. Tako wyżej położono, żeby nie zaro od drogi, a dwie udwia. Co mi szkodzi? A ta spadła, nawet fajne, potem to skosztujemy, obejrzymy. Jeżeli pojedziecie do Aspendos, tak jak my od strony Side, to wtedy trzeba wysiąść przed miastem Serik, przy rozjeździe dróg tuż za rzeką zwaną z turecka Kopruçay. Z tego miejsca trzeba przejść około 3,5 km do antycznego miasta, bo jak orientowaliśmy się, nie kursują w tym kierunku żadne podmioty komunikacji publicznej. Rozwiązaniem jest jeszcze taksówka lub ewentualnie można złapać stopa. My jednak wybraliśmy opcję najbardziej prozdrowotną, bo bardzo ją lubimy, a też przy tej okazji zawsze można natknąć się na coś ciekawego. Tym bardziej, że po drodze chcieliśmy zobaczyć odnowiony most rzymski, właśnie na rzece Kopruçay. A teraz idziemy na ten odnowiony fragment mostu. Tak jak widzicie, tutaj widać fragmenty starej części mostu, raczej pozostałości po tym moście. A rzeka jest bardzo, bardzo wzburzona. W Turcji od kilku dni trwają dość intensywne opady deszczu, burze, także jest wysoki poziom wody w rzece i tym samym woda jest bardzo też wzburzona. Przed nami fajnie widać góry Taurus. No, elegancki widok. Szczyty w śniegu, niższe partie już nie, a za nami też góry, o. Także widoki pierwsza klasa.
Jest droga, chodnik i od razu jakieś grobowce tutaj w takim lasku. Trochę to tak na dziko zrobione, ale widocznie tak tu mają. Przed chwilą żeśmy weszli do sklepu po napój bogów i takie orzeszki. No i pan był na tyle miły, że nam zadzwonił, bo mieliśmy liry i chcieliśmy zapłacić w lirach, ale mamy 200 lirów i nie wiedzieliśmy, ile wstęp kosztuje do teatru Aspendos. No i pan zadzwonił, gdzieś tam dowiedział się i okazało się, że kosztuje na dzień dzisiejszy 60 lir. Także nam wystarczy No to te spokojnie. pieski zaraz przejedzie na tej drodze. No a patrzcie, tutaj pieski sobie chodzą takie malutkie po drodze. Mimo wszystko jeżdżą tu samochody. Szkoda by było takich bobasów fajnych. No i pan zadzwonił, także mogliśmy sobie pozwolić na piwko, chociaż oczywiście pan zapewniał nas, że można w euro płacić, ale tak jak mówię, zawsze korzystniej jest płacić w Turcji w lirach. Coś no się wydaje, że ten pan w tym sklepie, on jednak nie dzwonił za tymi biletami, żeby się dowiedzieć, ile kosztuje wstęp na ten teatr antyczny w Aspendos, tylko zadzwonił po swojego kolesia, taksówkarza, bo to mi było dziwne właśnie. On pewnie wiedział już o tej cenie, tylko powiedział, że musi zadzwonić się dowiedzieć, a on po prostu dzwoniąc do kogoś wydukał 3 słowa, czyli to mogło wyglądać i to tak chyba wyglądało, bo turyst my usłyszeliśmy, czyli mam tu 2 turystów, podejrzewam, coś takiego powiedział i się rozłączył, także nie mógł zapytać, bo nawet chyba odpowiedzi tam z tego telefonu nie było słychać, że ktoś odpowiadał. Także on poinformował swojego kolegę taksówkarza, że ma 2 turystów, bo zaraz jak wyszliśmy z tego sklepu, za jakiś czas podjechał sobie pan taksówką i chciał nas po prostu zawieźć do Aspendos, ale grzecznie podziękowaliśmy i pan też był w sumie grzeczny i odjechał. Tak jakoś się wspierają tutaj lokalnie, żeby zarobić sobie jakieś pieniążki. Informują się nawzajem o turystach. Jeżeli jakiś turysta się pojawi, no to wtedy dają cynk. No i tak to wygląda. Biznes się musi kręcić. A samo miasto Aspendos zostało założone przez kolonistów greckich 1000 lat przed naszą erą. Później było przejęte przez Persów, by następnie zostać podstępnie odbite przez Greków, a po jakimś czasie jednak znów wróciło w ręce Persów. Wyzwolenie miastu dał dopiero Aleksander Wielki, który maszerując ze swymi wojskami przez Pamfilię zahaczył o Aspendos, wyzwolił go z rąk Persów i na mocy pewnej umowy zawarł pokój z mieszkańcami Aspendos, zostawiając w mieście jedynie swój garnizon. Na samym końcu, na mocy pewnego testamentu, miasto zostało jakby przypisane Rzymianom, którzy go rozbudowali i większość i wszystkie budowle, które właśnie pozostały w tym mieście, są z czasów rzymskich. Jak do tej pory nie doszukano się tutaj żadnych śladów hellenistycznych. Także archeolodzy nadal szukają tych śladów, ale wszystkie te znaleziska, które tutaj odkryli, które znaleźli archeolodzy, pochodzą z okresu panowania tutaj Rzymian. A tu znowu mamy sobie pomarańczki i chyba sobie zerwie. Ja sobie tu wlezę trochę głębiej, chyba że ode mnie nie opierdzieli. No też są jakieś takie zakurzone. Tamte nawet lepiej wyglądały. Ale ja sobie wezmę tu. Te 2. Z takiego nasłonecznionego miejsca bych musiał. Może tu. Takie nasłonecznione bardziej miejsce. To będą bardziej dojrzałe. No. Dobra. Obejrzymy jak te porównamy. Tamte skosztujemy i te. Dzisiaj mamy dieta pomarańczowo, bo w hotelu obiadu jeść nie będziemy, ale na kolację to już chyba zdążymy, tak myślę. No, jesteśmy po śniadaniu, trzymaj bata. Schowia te pomarańcze, ale teraz to trzeba jakoś rozdzielić. Dobra. Żebyśmy wiedzieli, które są które. Tu po drodze właśnie cały czas widać pozostałości po tym mieście.
Tutaj sobie mieszkają tubylcy, tam też jakieś domy. Nikt się jakby zanadto tym nie przejmuje, że tu jest taki zarys historii, że tu jest takie miejsce o historycznym znaczeniu. No zobaczcie sobie, no tak jak mówię, wchodzicie tutaj z drogi i od razu macie takie zabudowania. No, tu nawet jakieś takie koryto, które pewnie doprowadzało gdzieś tam wodę. Oni tu w Turcji mają tyle zabytków, tyle historii, że jakby już takimi niuansami się za bardzo nie przejmują. Każdy może podejść i wziąć sobie jakiś tam dorobek tysiącleci w rękę i zabrać do domu. No i tu już jest wejście, także przechodzimy na drugą stronę i wchodzimy. No faktycznie 60 lirów kosztuje bilet. I tak jak mówię, tutaj w takich miejscach to nie zapłacicie eurosami, tylko musicie w lirach płacić, ewentualnie kartą można zapłacić. Także musicie się na to przygotować, jeżeli chcecie wejść do jakiegoś muzeum, bądź też właśnie do takich zabytków. Hello, ticket. Bilety wyglądają tak. No i idziemy teraz do środka. I jest piesek, jak to w Turcji bywa. A to suczka chyba karmiąca, bo tak jej te dojki wiszą. Tak wychudzona jest strasznie. Szkoda, że nie mamy nic do jedzenia, bo by mi jej dali, no. Po przejściu przez wąski tunel naszym oczom ukazało się całe piękno nadzwyczajnego kunsztu architektów Aspendos, zaś antyczne mury skąpane w promieniach styczniowego słońca zachwycały swoim ogromem, ale też subtelnymi detalami stymulując nasze umysły do wyobrażeń, które pozwoliły nam poczuć atmosferę świetności tego miejsca. Teatr, mimo upływu setek lat, jest w zachwycająco dobrym stanie, a widok z perspektywy górnych miejsc na widowni pozwala dostrzec, jak wspaniale teatr wkomponowano w tutejszy krajobraz. Jednak prócz wizualnych smaczków, to miejsce ma również ciekawą historię, którą w skrócie przedstawi Wam teraz Beata. Z powstaniem starożytnego teatru w Aspendos wiąże się legenda, że władca tego regionu postanowił wydać swoją córkę za architekta, który najbardziej przysłuży się miastu. Zrobił konkurs. W wyniku tego konkursu zostało wyłonionych 2 laureatów. Jeden zbudował akwedukt, a drugi teatr. No, władca już miał przyznać pierwszeństwo temu budowniczemu akweduktu, ponieważ przyczynił się do rozwoju miasta poprzez doprowadzenie wody. Ale postanowił jeszcze ostatni raz sprawdzić teatr i kiedy tutaj przyszedł i usiadł na samej górze, to usłyszał: jego córka musi być moja. Nikogo nie zauważył, kiedy popatrzył, zobaczył, że na dole siedzi architekt budowniczy tego teatru. Tu jest taka dobra akustyka, król był pod wrażeniem, no i wyłonił zwycięzcę architekta tego teatru. A tak naprawdę teatr został zbudowany w II wieku naszej ery przez Rzymian, ale widać tu naleciałości hellenistyczne, ponieważ architektem tego miejsca był z pochodzenia Grek Zenon. Ale nie Martyniuk. Swojsko brzmiące imię. Jest bardzo dobrze zachowany. To jest najlepiej zachowany teatr Przez Twe oczy zielone. na świecie. Zenon Martyniuk tu właśnie tym śpiewał. Przez Twe oczy zielone, zielone, oszalałem. Proszę. Czyli tak oszalałeś. Teatr mieści od 7 do 10 tysięcy widzów. A nawet niektóre źródła podają, że 15 tysięcy widzów mieści się w tym amfiteatrze. No, z tyłu jest scena. Aktorzy wchodzili na scenę przez te 5 drzwi. Te główne nazywają się Porta Regio, a te boczne Porta Hospitales. No i do dzisiaj się tu odbywają różne przedstawienia, imprezy. I rzekomo jak na scenie upadnie moneta, to słychać to na samej górze. Może warto I sprawdzić. Może warto to właśnie sprawdzić. Z takich ciekawostek warto dodać, że w 1987 roku, dokładnie 29 kwietnia, ostatni swój koncert właśnie na scenie tego amfiteatru dała francuska gwiazda muzyki Dalida.
po czym po 4 dniach popełniła samobójstwo. Warto też dodać, że w tamtym czasie już próbowano zabezpieczać widzów, publiczność w ten sposób, że rozkładano zadaszenie. To było zadaszenie ruchome, czyli rozciągane zostało nad tą widownią tutaj płótno, a głównie miało to zabezpieczać przed skwarem, przed słońcem, rzadziej przed deszczem, ponieważ deszcze w tym rejonie akurat to raczej rzadkość. Teatr wygląda naprawdę imponująco. Jeżeli wchodzi się od dołu, to nie ma się takiego wrażenia, że on jest mega duży, prawda? Ale jeżeli już wejdziemy tutaj na widownię, to wtedy widać ten ogrom, widać tą potęgę i tą wielkość tego amfiteatru. A tutaj pan nam daje koncert i macie na żywo relację z tego, jak dobra jest akustyka w tym amfiteatrze. Także posłuchajcie chwilę. Tutaj, jeżeli wam się zachce siusiu, to jest WC na terenie tego amfiteatru. I oczywiście WC jest bezpłatne, także jeździmy sobie czasem za granicą. Ostatnio w Hiszpanii byliśmy, czy też w Turcji. No to większość parkingów, właśnie takich kibelków, to jest wszystko za darmo, a u nas na każdym kroku gdzieś tam już próbują od tego turysty jeszcze coś wyciągnąć. Ja już nie mówię o takich stricte opłatach za wejście, bo wiadomo, że ten zabytek trzeba jakoś tam utrzymać i z tym się zgadzam. Niech sobie to wliczą w cenę biletu, a niech nie odbywa się to na zasadzie, gdzie pójdziesz, gdzie wleziesz tam, dodatkowo jeszcze musisz za coś tam zapłacić. Niech to zrobią w cenie biletu, zapłaci się raz i święty spokój, mamy to z głowy. W tamtym kierunku trzeba zmierzać do tych pozostałych atrakcji, że tak powiem, tego miejsca. I jak widzicie, mamy zakaz tu poruszania się dronów, czy też korzystania z dronów raczej. Przed wejściem do tego amfiteatru po prawej stronie jest ścieżka, która prowadzi do kolejnych zabytków, kolejnych atrakcji, zabudowań miasta Aspendos. Także my teraz właśnie zmierzamy na stadion. Jesteśmy teraz przy pozostałościach stadionu Aspendos. Stadion, tak samo jak i amfiteatr w Aspendos, jest z II wieku naszej ery. Najlepiej zachowana jest tutaj ta część, w której widać jeszcze łuki, które podtrzymywały budowlę i jeszcze siedziska dla widzów. Jest to już nieco rozwalone, ale jeszcze można taki zarys tych siedzisk, jak się bliżej podejdzie, zauważyć. Stadion miał długość 220 metrów, a szerokość jego to 30 metrów. Teraz będziemy kuszać te pomarańcze, co my zerwali tam z tych drzew przy drodze. Jak to jest? Dobro, smaczno? Super. A to go że super. To ja sobie też zaraz zjem. Kwaśny. Ale dobre. Mamy wejście na Akropolis, a tam widzicie tego pana. To jest taki samozwańczy przewodnik tutaj, także unikać takich facetów, bo oni coś wam pokażą, a później kasują i to srogo. A wiedza ich taka wątpliwa raczej. W takich miejscach trzeba patrzeć pod nogi, trzeba uważać. To są jakieś tunele, pewnie tu jakiś odpływ wody był, no a nie jest to jakoś zabezpieczone, jak widzicie. Także trzeba uważać. Nie patrzeć w chmury, no pod nogi. Znajdujemy się właśnie przed bazyliką, która była jedną z ważniejszych budowli publicznych w Aspendos, a wbrew temu, na co wskazywałaby nazwa bazylika, to nie było miejsce sakralne czy też religijne. W tej oto sali odbywały się rozprawy polityczne, rozprawy sądowe. Pozostała część głównie służyła do spraw handlowych, rzec można. Najlepiej zachowana jest właśnie ta sala sądowo-polityczna. Są dwa wejścia, północne i południowe. W pustych nawach w środku znajdowały się prawdopodobnie posągi. Obecnie te posągi znajdują się w Muzeum Narodowym w Antalii. Bazylika, jak widzicie, jest w bardzo dobrym stanie, bardzo fajnie zachowana. Dalsza część bazyliki już nieco zdewastowana, już nieco nadszarpnięta
zębem czasu, ale mimo wszystko jeszcze wygląda całkiem przyzwoicie jak na tyle lat, które musiała przetrwać. Czasami poszczególne budynki nie są tutaj jakoś specjalnie opisane, także do końca nie wiemy, do czego dany budynek przynależał, do jakiej części, czy to jest akurat już bazylika, czy to jest agora, czy jeszcze część akweduktu na przykład. Tutaj prawdopodobnie w tych wnękach znajdowały się sklepy, to jest pozostałość po tych sklepikach. Z tej strony mamy nimfeum, czyli tak zwane fontanny po naszemu. I miało to znaczenie, dlaczego? No podejrzewam, że było tu bardzo ciepło i te fontanny służyły do Oczywiście. oczyszczenia powietrza. Tak, i może schłodzenia tych wszystkich ludzi, którzy tu byli w tej agorze, handlowali, politykowali i mogli wejść sobie do fontanny, żeby się schłodzić przy upale, przy skwarach, które tutaj na pewno panowały. I teraz kierujemy się na wzgórze świątynne. Tu prawdopodobnie mamy to wzgórze świątynne, chociaż niestety nie zostało ono zbyt dobrze zachowane. To już jest w totalnej osypce, w totalnej ruinie raczej. Tu jedynie taki budynek w miarę jeszcze jakoś przyzwoicie wygląda. Na wzgórzu świątynnym niestety niewiele się zachowało, a to, co się zachowało, porosło dość gęsto wszechobecnymi chaszczami. Co prawda, można zauważyć zarys dawnej świątyni, czy też ślady nekropolii, ale to wszystko opiera się na intuicji i domysłach zwiedzających, ponieważ o jakiekolwiek tablice z opisami budynków jest tutaj niezmiernie ciężko. Być może z uwagi na duży koszt utrzymania tego miejsca, chociażby w przyzwoitym stanie, Turcy zadbali tylko o najlepiej zachowane budynki, a całą resztę potraktowali po macoszemu. Dlatego po krótkim pobycie w tym miejscu pomaszerowaliśmy dalej. Tu za moimi plecami widzicie dość ładnie zachowany akwedukt. Akwedukt służył wiadomo do czego, do doprowadzania wody do miasta Aspendos. Strasznie wieje, także nie wiem, czy coś będzie w ogóle słychać. Jeszcze mi się gąbeczka zgubiła gdzieś z mikrofonu. Jak wielkie znaczenie miało miasto Aspendos w czasach swej świetności, może świadczyć o tym ten ponad 17-kilometrowy ogromny akwedukt, który doprowadzał wodę do miasta z górskich źródeł. Zaś masywne arkady, znoszące się na wysokość nawet 15 metrów, robią niemałe wrażenie na tle budynków pobliskiej wioski. Aspendos z czasów greckich miał też swój system monetarny, co oznacza, że biło własne monety, które były w tamtych czasach cenionym środkiem płatniczym. W okresie rzymskim miasto zostało kompletnie przebudowane i taki obraz miasta z małymi przeróbkami kolejnych władców widzimy po dziś dzień. Ostatecznie, po licznych najazdach arabskich w VII i XI wieku naszej ery, miasto upadło, a w XV wieku stało się częścią Imperium Osmańskiego. A tu jest jakiś teren ogrodzony z wielką dziurą w ziemi. Prawdopodobnie trwają tu jakieś prace archeologiczne, dlatego to jest ogrodzone. Tu jeszcze jakaś budowla, o której nic nie wiemy. Nie wiem, czy to jest droga powrotna, ale akurat tu jest takie zejście i chcemy spróbować tędy dojść gdzieś do drogi, chcemy się dostać, także zobaczymy, czy nam się uda tą drogą, bo nie chcieliśmy wracać znowu. Skoro jesteśmy już tu, no to pomyśleliśmy, że sobie zrobimy jakiś skrót, no. Okazało się, że tu jest brama, także idziemy nazad, nie ma lekko. Chcieliśmy se zrobić fajnie, a zrobiliśmy se gorzej, bo tam mamy zaś więcej drogi do przejścia, no ale trudno. 5 minutes later. No idziemy za takim panem. Jakiś skrót tu mamy, także zobaczymy. No. Gdy już myśleliśmy, że będziemy musieli wracać spory kawał drogi do punktu początkowego, spotkaliśmy pana, który zaproponował nam trochę na nielegalu wyjście przez jakiś las. Mimo oporów i obaw Beaty postanowiłem podążać w ślad za nim, czego niestety nie ujęła kamera, ponieważ jedna z baterii odmówiła posłuszeństwa. Może to i dobrze, bo z takich zachowań nie powinno się brać przykładu.
Ostatecznie pan wyprowadził nas bezpiecznie wyjściem awaryjnym i oczywiście nie obyło się bez skoku przez płot. Co można teraz usłyszeć? A, Bata, ja cię muszę odebrać, wiesz? Trzymaj. Ja tu nie przejdę. Przejdziesz, ja cię wezna. Powoli, no. Yes. Thank you very much. No problem. Także jeżeli jesteście tutaj na Rivierze Tureckiej gdzieś, to warto sobie zrobić przerwę w hotelowej sieście i przejechać się kawałek tutaj w głąb lądu i zwiedzić sobie antyczne miasto Aspendos. A my teraz idziemy do głównej drogi, rozejrzeć się za jakimś autobusem z powrotem do Manavgatu, a później dolmuszem już do dzielnicy Gundogu? Gundogu, tak. Ale psów tu jest na potęgach, takich wolno biegających, bezpańskich, to tu jest mnóstwo w Turcji. Tak samo kotów. Takie łagodne są te pieski, raczej tam krzywdy nikomu nie zrobią. Co niektóre takie wychudzone, nikt tu nie myśli o tym, żeby wysterylizować te pieski, żeby się tak nie rozmnażały. Czekamy teraz na autobus w kierunku Manavgat, ale nie widać ni widu, ni słychu. Całe szczęście autobus w końcu się zjawił i dotarliśmy już po zmroku do Manavgat. Tam okazało się, że ostatni dolmusz kursujący pod nasz hotel odjechał. Generalnie po małych perypetiach ustaliliśmy z innym kierowcą, że podrzuci nas, ale tylko do dzielnicy Gundogu. Więc tak, niestety nie obyło się bez kolejnego przebierania nogami. Jednak mimo tego, że zmęczenie dawało nam się już we znaki, a panujące wkoło ciemności burzyły nam percepcję nawigacyjną, to byliśmy niesamowicie szczęśliwi. Dlatego też szczerze wizytę w Aspendos Wam polecamy. A teraz już życzymy Wam niesamowitych przygód, zachęcamy do aktywności na naszym kanale i tradycyjnie do zobaczenia gdzieś w świecie i do zaś.